wszystkie klamory z tego silnika, z tego auta leżą w charakterystycznym nieładzie, który wygląda tylko jak nieład. Tu jest wszystko poukładane po mojemu. Ja tu widzę niezły burdel! Mamy jakieś paneweczki, mamy wał. Zaczniemy sobie składać motor. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Na samym początku blok sobie zmywaczem do hamulców umyjemy. Wszystkie otwory i kanały olejowe trzeba kurwa porządnie spsikać. Następnie blok trzeba porządnie wydmuchać ze śmieci. Najpierw rzucimy sobie panewki oporowe. Trzeba dobrze uwzględnić kierunek tego ząbka wpustu. Pamiętać o prawidłowym założeniu, żeby nie narobić sobie biedy. W tym przypadku paneweczka wleci w ten sposób. O. Założymy sobie panewki główne. O. Pamiętając o zamku. Już mi tu nie chcę wyostrzyć. O. Pamiętając o zamku, żeby trafić nim w zamek na bloku. Z kopyta. Przesmarujemy sobie teraz paneweczki główne. Kurde, trochę się stresuję tym nagrywaniem. Nie jestem sobą. Nie za dużo. Nie jestem sobą. Dobra,
Kurde, lać mi się chce, zaraz się zleję. Wał mam wyczyszczony, osuszony, wydmuchany. Czyste mam powierzchnię, mogę go założyć. Otóż to. Sprawdzamy, czy panewki oporowe dobrze siadły, czy nam nie powyskakiwały. Wyrównujemy je sobie. Ładnie. Pamiętajcie, tutaj czystość ma duże znaczenie. Bardzo duże. Teraz włożymy sobie panewki główne do podpór, do stopek wału. Stopki wału mamy ponumerowane. O. Strzałeczka idzie w stronę rozrządu. Trójka to środek. I od jedynki liczymy, czyli w moim przypadku rozrząd jest z tej strony. Tu jest skrzynia biegów, koło zamachowe, czyli będzie 5, 5, 4, 3, 2, 1. I strzałeczka w stronę rozrządu. Oczywiście pamiętamy, żeby zamek trafiał w zamek i jedziemy. Kładziemy panewy i ogień. Panewki mam pozakładane w stopach, w podporach, jak zwał, tak zwał. Zakładamy. Daję sobie odrobinę smaru montażowego i jedziemy. Nitka. Siedzi. Siedzi. Otóż to. Dobra, teraz pora na śruby do podpór, do stóp. Są to takie śruby w przypadku tego Nissanka. No. Ja kładę stare śruby, nie są powyciągane, jakoś tragicznie nie wyglądają, są tylko umyte. Pamiętajcie, żeby dobrze je myć tutaj pod główką, żeby nie zostawały tam jakieś śmieci. Dobra, i kładziemy śruby. Śruby od podpór dokręcam najpierw sobie ręcznie. Leciutko, palcami. O kurwa, narobiłem. Dokładnie, ja tak samo sobie pomyślałem. Pamiętajcie, żeby te klucze myć, wszystkie szorować, żeby wam tam śmieci się nie wpierdzielały, bo później chujnia jest. Tragedia jest później. Najlepiej to sobie odmuchajcie wcześniej podłogę, miejsce, gdzie to będziecie robić. Śruby dokręcamy na 30 Nm w kolejności 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak podaje producent.
I jedziemy. Jedziemy. Delikatnie. Git. Drugim etapem jest dokręcenie po 90 stopni. Kurwa, źle powiedziałem. Jeszcze raz. Co mówiłem? Drugim etapem jest dokręcenie każdej z śrub tych podpór po 90 stopni, tak niby podaje producent. Nie używam takiego kątomierza, ale to sobie możecie zaznaczyć łepek od śrubki markerem i śmiało kręcić. Kurwa, mać jebana, kurwa. W takim momencie, kurwa! Wał mamy dokręcony. Kręci się bez oporu, bardzo fajnie. Troszkę wiadomo, ten smar montażowy trzyma bardziej niż olej. Ale jakoś jestem przekonany do składania na tym smarze. Na chuj napierdalasz te G, psychopatko jebana! Oczywiście obrobiła mi się nasadka, musiałem się cofnąć z robotą do tyłu, poluzować wszystkie stopy, pokręcić znowu po 30 Nm i znowu po 90 stopni. Generalnie kupując sobie pierścienie, mamy je spakowane, jakby 3 sztuki na jeden tłok. W jednym opakowaniu. No. Otwieramy sobie taką paczuszkę z pierścieniami. No. Generalnie nie da się tu pomylić, tak? Znaczy się, można się pomylić, ale jest to bardzo trudne. Zaczynamy generalnie od pierścienia numer 1, czyli tego, który na rysunku jest najniżej. Jest to pierścień olejowy. Generalnie mamy pierścień i sprężynę. Zakładam sobie najpierw sprężynę. Gdy już mam założoną sprężynę na tłok, zakładam sobie pierścień. Pierścień olejowy. W pierścieniu olejowym chodzi o to, aby przerwa na sprężynce, czyli ta, była odwrócona naprzeciwko przerwy tej na pierścieniu. Czyli generalnie najlepiej znaleźć sobie punkt odniesienia, nie wiem, na okręgu stworznia tłoka i ustawić je tak samo. Czyli wybieramy sobie środek tutaj stworznia, ustawiamy sobie przerwę na sprężynie i tak samo analogicznie ustawiamy sobie przerwę na pierścieniu i w taki sposób starajmy się go założyć, pierścień olejowy, na tłok.
I mamy skompletowany tłok z pierścieniami. Przy zakładaniu pierścieni zwróćcie sobie uwagę na sam pierścień. Pierścienie. O, tu jest literka T. Pierścienie generalnie są oznaczone. T to jest top, czyli góra pierścienia, patrząc od góry tłoka, żeby nie pomylić. Tu Wam jeszcze dam takiego protipa, tylko nie wiem, czy to będzie widać. Mamy sprężynkę pierścienia olejowego. I chcemy wyznaczyć sobie miejsce łączenia, sprawdzić, w którym miejscu jest, gdy sprężynka już jest na tłoku i musimy jakby te dwie części zamknąć przy zakładaniu pierścienia na sprężynkę. W tym miejscu jest ona innego koloru. W miejscu łączenia jest taka bardziej złota. Pierścienie na tłoki mam już pozakładane. Ponumerowane, zawsze numeruję sobie tłoki. Teraz przed montażem na korbowód jeszcze je sobie dokładnie obdmucham sprężonym powietrzem i możemy kłaść na nie korbowody. Jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, główki korbowodów były mocno spękane, a tu proszę, nowe tulejki w główkach wykonane przez firmę Schliff Mod Białystok. No i co, dowiedziałem się przy okazji, że z korbowodami wszystko jest ok, natomiast mocno wystukane były stworznie tłokowe i strasznie tutaj tarabaniły w tym korbowodzie. Z tego tytułu zaopatrzyli mnie też w nowe stworznie. Gorąco polecam, Schliff Mod Białystok. Jak widzicie, każdy korbowód i każda stopa korbowodu w naszym Nissanie jest pięknie, oryginalnie oznaczona. Ciężko się tu pomylić, natomiast można się pomylić przy samym montażu na wale, gdyż korbowód można zamontować w taki sposób lub w taki sposób, co generalnie może nam tu nawyrządzać troszkę szkód. Dlatego róbcie sobie zdjęcia przy rozbieraniu, w jaki sposób mieliście złożone tłoki na wale, tłoki na korbowodach, przepraszam, tłoki na korbowodach, korbowody na wale i tak dalej, żeby tutaj uniknąć pomyłek. Bierzemy się za montaż. Ciekawostką też jest sam tłok, który ma strzałkę. W przypadku naszego Nissana ta strzałka podczas montażu leci w stronę rozrządu. Do tego teraz muszę sobie przypomnieć, czy korbowód był cyferką, w którą stronę korbowód założony był tą numeracją, bo korbowód generalnie ponumerowany, jak i sama stopka korbowodu jest tylko z jednej strony, więc ułatwi mi to identyfikację. I cyferką w stronę natrysku. Czyli w ten sposób. Dobra, jeżeli już mamy powyznaczane kierunki montażu tłoka na korbowodzie i montażu korbowodu na wale, co jest bardzo istotne, ja montuję sobie to w taki sposób. Zabezpieczenie stworznia zostawiam sobie z jednej strony, wyjmuję z drugiej, no i po prostu przesmarowany olejem bądź jakimś lubrykantem przesmarowany stworzeń zakładam sobie na korbowód. W moim przypadku tłok. Tu mamy stworzeń. Tłok ma iść tą stroną, w stronę rozrządu, ponieważ tu jest gdzieś strzałka. O. Nie wiem, czy będzie widać. O, teraz widać. Wyznacza kierunek do rozrządu.
Więc bierzemy się za montaż. Korbowody mam już wyczyszczone. Smaruję sobie stworzeń. Sprawdzam jeszcze raz numerek, czy jest po prawidłowej stronie. Biorę korbę, biorę tłok, nasadzam tłok na korbę. O. I teraz wkładam stworzeń. Teraz pora na założenie zabezpieczenia z drugiej strony, czyli ten seger. O, i mamy złożony zestawik numer 4. Najpierw kurwa seta, haha. Nie, tak na serio, wysmarujcie sobie najpierw tuleję olejem. Na korbowód zakładam sobie nową panewkę. O. Oczywiście obserwuję sobie zameczek. Kurczę, no tak poszukuję tą ostrość trochę. O. Mamy założoną paneweczkę. O. Teraz rzucimy sobie tłok z korbą do tulei, do silnika. I w tym momencie, jak sobie go osadzimy delikatnie, żeby oparć nam na pierścieniu olejowym, poustawiamy sobie przerwy na pierścieniach co 120 stopni. Przerwy mam już poustawiane. Tu jest pierwsza na pierścieniu olejowym. Na drugim pierścieniu jest tu. A na trzecim, sekunda. O proszę, jest tu. Teraz weźmiemy sobie taki kołnierzyk, fartuszek do zakładania tłoka i osadzimy sobie tłok w tulei. Pamiętajcie o tym, żeby sobie korygować wałem miejsce, w którym ma przylegać korbowód do wykorbienia na wale. Wał najpierw sobie zawsze delikatnie cofam na maksa do tyłu, tak żeby wychylił się jak najbardziej w miskę olejową. Wkładam sobie delikatnie tłok, tak troszkę powyżej pierścienia olejowego. Następnie kręcę wałem paluszkiem do góry i próbuję delikatnie zgrać korbę z wałem, żeby to wszystko ładnie na sobie usiadło. Pamiętajcie o tym, żeby smarować też wykorbienie przed montażem korby z panewką. Do montażu tłoka w tulei polecam taki o przyrząd, taki kołnierzyk, którym kręcąc tutaj, o, zaciskamy go na tłoku, w wyniku czego możemy sobie spokojnie wrzucić tłok do tulei.
Następnie delikatnie jakimś drewienkiem wciśniemy sobie tłok do cylindra przez środek tej tulei. Czystym młotkiem, czyściutkim. I mamy włożony tłok w tuleję cylindra i to samo powtarzamy z wszystkimi 4. Charakterystyczny dźwięk, jak pierścionki sobie skakują. Lubię ten dźwięk. Jeden z lepszych, kurwa, jakie można usłyszeć w takiej robocie. Jest dobrze. Silnik mamy już odwrócony. Ja sobie jeszcze rzucę troszkę oleju. Dobra, wrzucamy panewki w stopki. Hop. W ten sposób, pamiętając dalej o numeracji i w którym kierunku ma ona iść. Odrobinka oliwy. I montujemy. Czwóreczka. Czwóreczka. Nakręcam wstępnie nakrętki. Procedura dokręcenia korbowodów do wału wygląda tak, że dokręcamy go na około 30 Nm. Każdy korbowód opuszczamy z powrotem do zera, dokręcamy po 30 N i 120 stopni bodajże dokręcamy. A robimy to wszystko po to, żeby panewka fajnie ułożyła się na korbowodzie. Do tego dokręcamy, luzujemy, później dokręcamy i dodajemy kąt. Dobra, ja sobie przygotuję dynamometr. I możemy wziąć się tu, w tym przypadku jest klucz 14. A więc dokręcamy. Wstawiony mam klucz. Delikatnie, po troszeczkę. Hop. 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 Dobra, teraz luzujemy.
I dokręcamy ponownie. I jedziemy. Teraz kątomierzem dołożymy sobie po 120 stopni. O, mamy to. No i to samo robimy do każdego kolejnego korbowodu. Ja mu jednak pierdolny, albo każe zrobić to chłopakom.